Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami kolejny unboxing, kolejne pudełeczko. Także ostatnio trochę wysyp tych pudełek, ale mam nadzieję, że ten unboxing się Wam spodoba. Nie jest to może produkt, który jest najnowszy, natomiast doszedłem do wniosku, że w sumie warto go rozpakować, bo część materiałów kolejnych już na kanale będzie się z nim wiązać. Także nie przedłużając, słuchajcie, mamy takie oto pudełeczko Samsung S24 Ultra. Nie jest to wersja tegoroczna, jest to wersja z poprzedniego roku. Natomiast jest to najwyższy model Samsunga. Ja dlatego nie brałem 25, bo raz kasa, a dwa tych zmian nie ma aż tak bardzo dużo. Tak to wygląda. To jest wersja kolorystyczna szara. No i tutaj jeśli chodzi o pamięć, no to mamy 512 GB. Także sporo. Co? Słuchajcie, otwieramy. Tutaj jeszcze taki akcencik na boku. Pudełko ładne, płaskie. Jak na telefon naprawdę jest całkiem spoko. Mamy tutaj plomby. Plomby nawet widzę, nie musimy ich rozcinać, tylko trzeba je zerwać. I tak też, słuchajcie, zrobimy. Ja tylko patrzę, czy to wszystko widać tutaj w kamerce. Dobra. Ok. Plomby za nami. Możemy sobie je odłożyć na bok. Przynajmniej mamy pewność, że jest to produkt nowy, zapakowany fabrycznie, do środka kadru. No i co? Odwracamy pudełko do góry nogami. Mamy kartonik. Mamy kartonik. A w tym kartoniku co mamy? A w tym kartoniku mamy coś, co nie chce do mnie wyjść. Dobra, mamy kartonik, a w kartoniku zapewne jakieś głupoty. Niestety to już są te czasy, gdzie te zestawy do telefonów, widzicie, pusto. Te zestawy do telefonów są praktycznie puste, bo jedyne co tutaj mamy to szpilkę do tacki na SIM, mamy jakiś szybki start, mamy nie wiem co, jakaś instrukcja, pierdoły, tutaj to samo, tutaj mamy tą wytłoczkę z tą szpilką. Na razie może zakryjemy sobie telefonik, zaraz będziemy go oglądać. No i co? Tutaj mamy kabel USB-C. Dokładnie. O, tak to wygląda. No nic specjalnego, zwykły kabel. Nie za długi. Z obu stron mamy USB-C. Dobra. No i teraz gwóźdź programu. To już sobie odłożymy. Mamy oczywiście nasz telefon. Telefon jest, tak jak już widać na pierwszy rzut oka, jest naprawdę duży. Ale mi to nie przeszkadza. Ponieważ ja szukałem telefonu takiego, żeby mi się wygodnie z niego korzystało. Może nie w takim sensie jak noszenie i tak dalej, tylko żeby on po prostu był wygodny do przeglądania wszelkich treści. No i też nie ukrywam, że ten telefon jest dosyć taki wszechstronny, można powiedzieć, tak? Co my tutaj mamy? Obejrzyjmy sobie go. Jakieś nalepki. To są tutaj związane z pamięcią. Ja wszystkie naklejki zawsze od razu zdejmuję, bo mnie to nie interesuje. Ok, co my tutaj mamy? Mamy obiektywy aparatu. Tutaj zestaw obiektywów jest dosyć bogaty, bo mamy zarówno tutaj tą jednostkę główną, jak i mamy szeroki kąt. Mamy również dwa teleobiektywy, więc na bogato. Kurde, ten telefon jest mega zimny. Przyniósł mi go teraz kurier, więc na dworzu nie jest ciepło, ale jest mega zimny. A to pewnie dlatego, że tutaj mamy wszystko, nie wiem, to jest chyba, to jest metalowe, tak? No, aczkolwiek oni tam piszą, że to jest niby tytan. Tutaj mamy, nie wiem, też jakieś chyba szkło. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to jest za tworzywo i w sumie mało mnie to interesuje, bo wrzucę go w etui. Natomiast tak jak widzicie, same
aparaty trochę wystają. Te ramki prezentują się bardzo fajnie, bo widać, że jest to taki produkt premium i tego się nie da ukryć. Telefon jest ciosany jak z kawałka, kurczę, jakiegoś drewna, bo no tutaj wszystko jest mega równe i ten ekran również jest płaski. Natomiast no nie ma tutaj tych zaokrągleń, co no z tego co słyszałem może wpływać na komfort noszenia w kieszeni, no ale trudno. Co? No tak jak widzicie, tak to wygląda z każdej strony. Tutaj standardowo przyciski włączania, wyłączania, zgłaśniania, podgłaśniania, co ja gadam, zgłaśniania. Karta SIM, jakiś tam głośniczek, ładowanie. Tutaj mamy tego S Pena, czyli rysik. Nie, jak się go w sumie nawet wyjmuje, o dobra, czyli jest na taki klik. Rysik prezentuje się w taki sposób. Też spory jest ten rysik, kurczę. No i rysikiem możemy wykonywać jakieś tam czynności na telefonie, nawet podpisywać dokumenty. To już jest no taki dosyć, wydaje mi się, nowoczesny telefon. Tym bardziej, że samych zmian w 25, która wyszła, nie wiem, chyba w tamtym miesiącu albo w tym nawet miesiącu, nie ma za dużo, dlatego też się zdecydowałem. No i wiecie, chciałem powiedzieć, że skusiło mnie to, że telefon ma mieć 7 lat wsparcia, natomiast wiecie jak z tym bywa z tym różnie. Niemniej jednak, no może faktycznie tak będzie. Tak jak wspomniałem, wersja szara. Tak się prezentuje, dosyć jasna. Dosyć jasny jest ten telefon. Kurczę, myślałem, że będzie większy, szczerze mówiąc. No i słuchajcie, z tymi aktualizacjami, no to bywa różnie, no, tym bardziej w przypadku Samsunga. Słyszałem, że są tam różne rzeczy, natomiast no, deklaracje są jakie są. To jest powiedzmy najwyższy flagowy model, więc liczę na to, że biorąc to pod uwagę, no już będzie miał po prostu więcej tych aktualizacji niż chociażby te modele niższe. Tutaj mamy też sporo tych funkcji AI. Tutaj też była kontrowersja z tym związana, bo nie jesteśmy do końca pewni, jak będzie po 2025 roku z tymi funkcjami AI, bo mają być teoretycznie płatne. Zobaczymy jak to będzie, bo teraz coraz więcej producentów te funkcje AI do swoich telefonów wrzuca praktycznie każdy. Więc śmiem twierdzić, że jakby Samsung poszedł w tą stronę i po jakimś czasie zrobił te funkcje AI płatne, no to przypuszczam, że byśmy mieli to w każdej marce, no bo to jest zawsze jakiś tam pieniądz do zarobienia. Ja te funkcje gdzieś tam sobie przeglądałem, niektóre są ciekawe, niektóre mniej. Myślę, że jeżeli faktycznie bym się przyzwyczaił do jakichś tam konkretnych, których używam, to można nawet wykupić jakiś abonament. Tutaj chyba jakaś antenka, dobrze mówię? Nie wiem, powiem wam, słuchajcie, no to jest taka totalnie z czapy na szybko unboxing, żadna recenzja. Jedyne co, słuchajcie, chcę ponagrywać porównania zdjęć, bo ja aktualnie użytkowałem, no bo dzisiaj będę użytkował to, Realme 11 Pro Plus, czyli taki telefon powiedzmy sprzed 1,5–2 lat, który wówczas był no, wysoko plasowany w portfolio Realme. No i też te zdjęcia, które on wykonywał, były reklamowane, że są naprawdę na wysokim poziomie. Tak więc chciałbym porównać go w zdjęciach. Wiem, że to trochę może takie porównanie z czapy i na pewno tak zatytułuję ten film, ale no słuchajcie, no niektórzy są ciekawi, jak wypada porównanie średnioflagowego, znaczy średniopółkowego telefonu z flagowcem i tak to wygląda. Słuchajcie, no jeszcze raz szybki look na telefon. Tak się prezentuje i na sam koniec zostaje nam oczywiście oficjalne zdjęcie folii z wyświetlacza. Wyświetlacz jest naprawdę spory, bo on ma bodajże jakoś 6 chyba i 8 cala. No i jest pokryty taką
specjalną antyrefleksyjną powłoką, która niweluje nam rozbłyski światła, chociażby słonecznego, które gdzieś tam rozprasza się na ekranie i zmniejsza nam widoczność. Tutaj tego nie ma, bo no, ta powłoka podobno naprawdę działa. Zobaczymy, przekonam się o tym sam. No i co? Tyle. Słuchajcie, ja go włączam i to będzie już koniec. Zobaczymy, czy... Jest, włączył się. Już myślałem, że się nie włączy, ale się włączył. Także dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnych filmach. Hej, papa.